Kiedy zagram chociaż 1 minutę w profesjonalnej piłce nożnej, będę mógł umrzeć szczęśliwy. To słowa Harry'ego Maguire'a, bohatera dzisiejszego odcinka. Każdy klub ma swoich bohaterów. Niektórzy zostają nimi dzięki talentowi, inni dzięki charakterowi. A są też tacy, którzy stali się nimi mimo wszystko. To historia Harry'ego Maguire'a, człowieka, którego na początku wyśmiał cały piłkarski świat, by później musiał zwrócić mu honor i oddać szacunek, na który zasłużył jak nikt. Harry Maguire urodził się 5 marca 1993 roku w Sheffield w Anglii. Od najmłodszych lat pasjonował się piłką nożną, dorastał grając na lokalnych boiskach w dzielnicy Mossborough. Już jako dziecko wyróżniał się warunkami fizycznymi i spokojem w grze, co sprawiało, że często występował przeciwko starszym chłopakom. Swoją przygodę z piłką rozpoczął w lokalnym klubie Brunsmere Athletic, znanym z dobrej pracy z młodzieżą. Jego talent szybko dostrzegli skauci Sheffield United, klubu, który był mu szczególnie bliski, ponieważ pochodził właśnie z tego miasta. W wieku około 9 lat dołączył do Akademii Sheffield United, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble juniorskie. W młodym wieku grywał także jako pomocnik defensywny, ale z czasem trenerzy przesunęli go do obrony, gdzie najlepiej mógł wykorzystać swoje atuty: wzrost, siłę i dobre czytanie gry. Jego rozwój był systematyczny i oparty na ciężkiej pracy, co pozwoliło mu w końcu przebić się do pierwszej drużyny. W 2011 roku, mając 18 lat, Maguire zadebiutował w seniorskiej ekipie Sheffield United, rozpoczynając w ten sposób swoją profesjonalną karierę piłkarską. Harry nie był cudownym dzieckiem, nie strzelał 40 bramek na sezon, nie miał fantastycznego dryblingu jak Neymar, ale miał coś innego: serce do gry i zdolność przetrwania. Harry Maguire spędził w Sheffield United kilka kluczowych lat na początku kariery. Zadebiutował w pierwszym zespole w 2011 roku jako 18-latek i szybko stał się podstawowym obrońcą. Przez 3 sezony rozegrał ponad 160 meczów, zdobywając opinię solidnego, dojrzałego jak na swój wiek defensora. Choć klub grał wtedy w niższych ligach, League One, Maguire wyróżniał się regularnością i przywództwem. Nie glamour, nie błysk, błoto, twarde treningi oraz walka o miejsce w składzie. To tam, w Championship, zaczynał budować swoją markę, w której pokazywał, że nie tylko jest dobrym defensorem, ale również potrafi bardzo dobrze wyprowadzić piłkę od własnej bramki, co w nowoczesnym futbolu jest bardzo ważne, by właśnie potrafić budować akcję od tyłu. W 2014 roku jego dobra forma zaowocowała transferem do Hull City, co otworzyło mu drogę do Premier League. Harry Maguire trafił do Hull City latem 2014 roku za około 2,5 miliona funtów po 3 udanych sezonach w Sheffield United. Przejście do klubu z Premier League było dla niego dużym krokiem naprzód, jednak początki nie były łatwe. Młody obrońca musiał walczyć o miejsce w składzie i adaptować się do szybszego tempa oraz wyższego poziomu rywalizacji. W pierwszym sezonie 2014-2015 rzadko pojawiał się na boisku, ponieważ menadżer Steve Bruce stawiał na bardziej doświadczonych defensorów. Aby zdobyć regularną grę, Harry Maguire został na krótko wypożyczony do Wigan Athletic, gdzie pokazał się z dobrej strony w Championship. Po powrocie do Hull w sezonie 2015-2016 jego sytuacja zaczęła się poprawiać. Klub spadł z Premier League, co otworzyło mu drogę do gry w pierwszym składzie. Maguire odegrał wtedy ważną rolę w defensywie drużyny, która awansowała z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej po wygranych barażach. Za swoje zaangażowanie i regularność został nawet wyróżniony tytułem piłkarza sezonu Hull City. W Hull zaczęli o nim mówić: ten chłop ma głowę na karku i głowę do zdobywania bramek. Rok 2017. Harry Maguire trafia do drużyny Leicester City, zespołu, który rok wcześniej zdobył nieoczekiwane mistrzostwo. Maguire wchodził wtedy w miejsce ich legendy Wesa Morgana i od razu zaczął zachowywać się jak lider. Harry Maguire dołączył do Leicester City latem 2017 roku za około 17 milionów funtów z Hull City. Transfer ten okazał się przełomowy w jego karierze. W barwach Lisów wyrósł na jednego z najlepszych środkowych obrońców Premier League. Już po pierwszym sezonie 2017-2018 stał się filarem defensywy Leicester, rozgrywając każdą minutę we wszystkich meczach ligowych. Jego pewność w obronie, gra głową i umiejętność wyprowadzenia piłki z defensywy szybko zdobyły uznanie kibiców i trenerów. Pokazywał charakter, nerwy ze stali i wygrywał wszystkie pojedynki, głównie powietrzne, jak automat.
Wspaniale wkomponował się w drużynę Lisów, co zaowocowało tym, że zwrócił na siebie uwagę Garetha Southgate'a, ówczesnego trenera reprezentacji Anglii. Mundial w Rosji w roku 2018, Anglia dociera do półfinału, a Harry Maguire staje się memem. Ale tym razem jeszcze pozytywnym. Pamiętacie to zdjęcie? To właśnie wtedy ujrzało ono światło dzienne i z automatu stało się wiralem. Wszyscy Brytyjczycy wtedy pokochali Maguire'a i dali mu również przydomek Slaphead, żartobliwy, ale z sympatią. Termin Slaphead oznacza żartobliwie kogoś o wielkiej głowie. Statystyki Harry'ego Maguire'a w Leicester City w latach 2017-2019 wyglądały następująco. Rozegrał 76 meczów, gdzie strzelił 5 bramek oraz zanotował 3 asysty. Sierpień, rok 2019. W Manchesterze United u sterów władzy był wówczas Ole Gunnar Solskjaer, który potrzebował koniecznie wzmocnić środek obrony. I to właśnie na Harry'ego Maguire'a padł jego wybór. Pieniądze nie grały roli, liczyło się tylko to, by Harry trafił do United. Podobny zabieg parę lat wcześniej zrobił Jurgen Klopp, który powiedział, że albo Van Dijk, albo nikt. Tym samym Harry Maguire stał się najdroższym obrońcą w historii piłki nożnej, bowiem Manchester United zapłacił za niego ponad 80 milionów funtów. A w cieniu tej kwoty kryło się coś jeszcze. Niewyobrażalnie wielka presja, z którą później ciężko mu było sobie poradzić. Bo kiedy jesteś najdroższym obrońcą w historii, to musisz obronić nie tylko bramkę, ale również swoją jakość. Bo kiedy kosztujesz tyle pieniędzy, ludzie przestają widzieć w tobie człowieka, zaczynają widzieć czeki, pieniądze i rachunek do spełnienia. Wielkie oczekiwania, a ze strony krytyków i hejterów czekanie tylko na to, by się noga powinęła. Harry zaczyna jednak bardzo dobrze wejście w drużynę Manchester United, czuć w nim mega pewność, którą pokazywał już od startu nowego sezonu. Od razu po transferze Maguire stał się podstawowym środkowym obrońcą drużyny Ole Gunnara Solskjaera. Zadebiutował 11 sierpnia 2019 roku w efektownym zwycięstwie 4-0 nad drużyną Chelsea, a jego pewna gra w obronie spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Już po kilku miesiącach w styczniu 2020 roku został mianowany kapitanem Manchester United, zastępując Ashleya Younga, co pokazuje, jak szybko zyskał zaufanie trenera i szatni. W swoim pierwszym sezonie rozegrał wszystkie ligowe mecze, pomagając drużynie zakończyć sezon w top 3 Premier League i dotrzeć do półfinałów Ligi Europy oraz Pucharu Anglii. Jego początek w United charakteryzowała regularność, przywództwo i solidność w defensywie, dzięki czemu szybko stał się jednym z kluczowych zawodników klubu. W pierwszym sezonie w Manchesterze United Harry Maguire był jednym z najbardziej niezawodnych zawodników zespołu. Rozegrał 55 meczów we wszystkich rozgrywkach, w tym każdą minutę w Premier League, co uczyniło go pierwszym obrońcą United od czasów Gary'ego Pallistera, któremu udało się to osiągnąć. I wszystko wtedy wydawało się bardzo proste, ale w momencie, kiedy idziesz na sam szczyt, to jeszcze głośniej słychać, jak upadasz. Świat piłki nożnej nie ma cierpliwości. Jedno złe podanie, jedno potknięcie, jeden zły mecz, jedno złe zagranie i już jesteś celem. Harry Maguire! Po transferze do Manchesteru United za rekordową kwotę Maguire znalazł się w centrum uwagi. Stał się symbolem sukcesu, ale też obiektem ogromnych oczekiwań. Kiedy jego forma zaczęła spadać, a drużyna nie osiągała wyników, kibice i media społecznościowe szybko przerzucili na niego odpowiedzialność. Na początku kibice i eksperci oceniali go pozytywnie, widziano w nim nowego lidera obrony i kapitana, który miał ustabilizować defensywę. Jednak z czasem wraz ze wzrostem oczekiwań i błędami w kilku ważnych meczach Maguire stał się celem żartów, memów i ostrej krytyki w mediach społecznościowej. Pierwsza fala hejtu pojawiła się po kilku błędach w sezonie 2020-2021, zwłaszcza po słabych występach w meczach ligowych i europejskich, gdzie jego decyzje w obronie kosztowały drużynę bramki. Sytuację tę pogłębił incydent na Mykonos z sierpnia 2020 roku, choć nie był związany z piłką, sprawił, że Maguire stał się częstym obiektem kpin i negatywnych komentarzy. Latem 2020 roku, po zakończeniu sezonu Premier League i udziału Manchester United w Lidze Europy, Harry Maguire wyjechał na wakacje z rodziną i przyjaciółmi na grecką wyspę Mykonos.
Celem wyjazdu był odpoczynek po długim i intensywnym sezonie. W nocy z 20 na 21 sierpnia 2020 roku doszło jednak do incydentu w jednym z pubów i później na ulicy. Według lokalnych relacji po kłótni między grupą Maguire'a a innymi turystami sytuacja przerodziła się w bójkę. Interweniowała grecka policja, a Maguire oraz jego dwaj znajomi zostali zatrzymani i przewiezieni na posterunek. Policja podała, że piłkarze i jego towarzysze mieli stawiać opór przy zatrzymaniu, co doprowadziło do dalszego konfliktu. Greckie media donosiły również o oskarżeniach dotyczących napaści, obrazy funkcjonariuszy oraz próby wręczenia łapówki, choć sam Maguire i jego obrońcy zaprzeczyli tym zarzutom. Po krótkim pobycie w areszcie Maguire został postawiony przed sądem na wyspie Syros, gdzie w ekspresowym procesie został uznany za winnego i skazany na zawieszoną karę więzienia. Piłkarz natychmiast złożył apelację, dzięki czemu wyrok został automatycznie wstrzymany, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez sąd wyższej instancji. Ten incydent odbił się szerokim echem w mediach. Na gazetach, w internecie, wszędzie dosłownie huczało od informacji typu Captain of Manchester United was arrested last night in Mykonos. I najgorsze jest to, że dla internetu, dla mediów, dla gazet nieważne było to, że on tam bronił siebie, bronił herbu Manchesteru, bronił jego honoru, bał się o swoją rodzinę, swoich przyjaciół. Ważne było to, że mieli gotowy temat na Harry'ego Maguire'a. Harry po całym tym zajściu opowiadał, że nie wiedział, co się dzieje, nie wiedział, co robić, po prostu bał się o swoją rodzinę, o swoje życie. Nigdy w takiej sytuacji nie był, to nie było planowane. Yeah, obviously they hit me a lot on the legs. It wasn't on my mind. I was in that much of a panic, fear, scared for my life. You actually feared for your life, did you? Yeah, for sure, all the way through it. Until I got into the prison cell, where, like I said, I felt relief when I got there because the guys who was in there already told me that where I was, and obviously I was with my friend as well, who was in the cell with me. So that's when I calmed down a little bit, and the panic and anxiety had come up. Jesteście najdroższym obrońcą w historii piłki nożnej. Prezentujecie naprawdę dobrą formę w poprzednim sezonie, dźwigacie defensywę Manchester United i nagle po tym, jak bronicie swoją rodzinę w jakimś greckim klubie, bo jakieś pajacy się w was zaczynają, jesteście obiektem drwin. No ale tak naprawdę było już na jego temat tyle memów, które żyły własnym życiem, że zaczęła się robić z tego spirala, z której nie potrafił wyjść. Reprezentacja Anglii początkowo wycofała jego powołanie na najbliższe mecze, ale po kilku tygodniach Maguire wrócił do kadry i gry w Manchesterze United. Kluby wyraziły wobec niego pełne wsparcie, uznając, że należy poczekać na prawomocne rozstrzygnięcie sprawy. Krytyka nasiliła się w sezonie 2021-2022, gdy Manchester United przechodził trudny okres, a drużyna traciła dużo goli. Jako kapitan i najdroższy obrońca w historii, Maguire stał się symbolem rozczarowania. Każdy jego błąd był szeroko komentowany, często w przesadzony i prześmiewczy sposób. Hejt przeniósł się również na arenę międzynarodową. Niektórzy kibice Anglii gwizdali na niego podczas meczów reprezentacji, mimo że Gareth Southgate regularnie go bronił i podkreślał znaczenie dla drużyny. Z biegiem czasu hejt przybrał formę niesprawiedliwej nagonki, a Maguire stał się jednym z najbardziej krytykowanych piłkarzy w Anglii. Wsparcia udzielali mu psychologowie, koledzy z drużyny oraz trenerzy, którzy podkreślali, że mimo presji zachowuje profesjonalizm i nadal ciężko pracuje. Hejt, który spadł na Harry'ego Maguire'a, to przykład, jak presja mediów, wysokie oczekiwania i kultura internetu mogą wpływać na psychikę sportowca. W internecie pojawiały się setki memów, żartów i filmików, często przesadzonych lub wyrwanych z kontekstu. Hejt przyjął charakter zmasowany i długotrwały, co psychologicznie może być bardzo wyniszczające. Dla zawodnika, który jest kapitanem jednego z największych klubów świata, taka fala krytyki oznaczała ciągłe życie pod presją. Każde jego zagranie było analizowane, a każdy błąd stawał się tematem kpin. So Harry, what makes you happy? Jumping from a plane. W przypadku Maguire'a krytyka, która początkowo była merytoryczna, szybko przekształciła się w zmasowany atak emocjonalny i ośmieszenie. Tego rodzaju presja może prowadzić do spadku pewności siebie, poczucia izolacji, a nawet objawów depresyjnych.
Gdy hejt przybiera masową skalę, zawodnik traci poczucie bezpieczeństwa i zaczyna być postrzegany nie jako człowiek, lecz jako obiekt internetowej rozrywki. W literaturze psychologii sportu takie zjawisko określa się jako efekt szkła powiększającego. Im bardziej sportowiec jest znany, tym bardziej każdy jego ruch podlega ocenie. Psychologowie sportowi podkreślają, że ciągła krytyka publiczna może prowadzić do obniżonej pewności siebie, lęku przed błędem i zaburzenia koncentracji. I doszło to do takiego błędnego koła, że każdy jego błąd był piętnowany, wyśmiewany, ale już kiedy zrobił coś dobrze, to była cisza. W pewnym momencie krytyka Harry'ego Maguire'a osiągnęła takich rozmiarów, że musiała interweniować nawet jego mama. I wiecie, można różne rzeczy o tym myśleć, różnie do tego podchodzić, ale w momencie, w którym widzicie, że wasze dziecko jest atakowane z każdej strony i to nawet zeszło już z tej strony sportowej, a rozwinęło się na prywatną, no to trzeba interweniować. I w tym czasie naprawdę jego gra siadła, tylko że nie ma się co dziwić, ponieważ presja na nim była tak ogromna, że w momencie, w którym leciała do niego piłka, to on już miał w głowie te wszystkie memy, które będą zaraz wychodziły w momencie, w którym on źle przyjmie bądź źle poda. I faktycznie do tego dochodziło. W przypadku Maguire'a można było to zauważyć w momentach, gdy jego błędy wynikały nie tyle z braku umiejętności, co z napięcia i presji. Maguire sam przyznał w wywiadach, że trudno było mu nie czytać komentarzy i nie przejmować się opinią ludzi, zwłaszcza gdy krytyka dotyczyła nie tylko gry, ale też jego rodziny czy życia prywatnego. W rozmowie z The Times przyznał, że jest dobry z psychologii, że musi być dobry z psychologii, ponieważ w innym przypadku tej presji, tego hejtu, który się na niego wylał, by nie zniósł. I to zdanie mówi naprawdę wiele, ponieważ facet musiał się nauczyć naprawdę wielkiej odporności psychicznej, ponieważ świat codziennie go testował. Z czasem jednak nauczył się radzić sobie z presją, pracując nad odpornością psychiczną i skupiając się na wsparciu ze strony bliskich, trenerów oraz reprezentacji Anglii. Ciekawym aspektem jest również społeczna dynamika hejtu. W przypadku Maguire'a zadziałał tzw. efekt stada. Gdy negatywne opinie zaczęły dominować, wiele osób dołączyło do krytyki tylko dlatego, że wszyscy to robią. To zjawisko pokazuje, jak łatwo w mediach społecznościowych przekształcić zwykłą krytykę sportową w publiczną nagonkę. Skala hejtu wobec Harry'ego Maguire'a była i w pewnym stopniu wciąż jest jednym z najbardziej jaskrawych przykładów nagonki na piłkarza w nowoczesnym futbolu. No i Harry Maguire stał się ulubionym celem internautów. Na TikToku klipy z błędami, ze wszelkimi małymi pomyłkami już piętnowane w spiralach, w wiralach. Było to po prostu wszędzie. Na Twitterze he's a fridge, he's a big head, lodówa, kloc. Innych bardziej niecenzuralnych przezwisk nie będę mówił, aczkolwiek te są najbardziej znane i powszechne. W mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze, TikToku i Instagramie, pojawiały się tysiące memów, filmików i komentarzy ośmieszających jego grę, wygląd czy nawet inteligencję. Algorytmy dodatkowo wzmacniały ten efekt. Im więcej osób żartowało z Maguire'a, tym częściej jego nazwisko pojawiało się w sieci, co tylko napędzało kolejną falę hejtu. Zjawisko to przybrało globalną skalę. Maguire stał się obiektem kpin nie tylko w Anglii, ale też wśród kibiców na całym świecie. Jego nazwisko bywało używane jako synonim błędu lub nieudolności w obronie, a niektórzy kibice tworzyli fałszywe konta i grafiki przedstawiające go w prześmiewczy sposób. Dodatkowo w wywiadach przyznawano, że Maguire i jego rodzina otrzymywali wiadomości z groźbami w internecie, co potwierdza, że skala hejtu wyszła daleko poza sportową krytykę i stała się zjawiskiem toksycznym o charakterze społecznym i emocjonalnym. W lipcu 2023 roku Erik ten Hag oficjalnie poinformował Maguire'a, że nie będzie już kapitanem Manchesteru United. Opaska została przekazana Bruno Fernandeszowi, który był bardziej naturalnym liderem w stylu Erika ten Haga. Maguire napisał wtedy na swoim profilu społecznościowym: rozmawiałem z menadżerem i zgodziłem się, że nadszedł czas na zmianę. To był dla mnie ogromny zaszczyt być kapitanem tego wielkiego klubu. Utrata opaski kapitana dla Maguire'a była ogromnym ciosem, nie tylko sportowym, ale też emocjonalnym. Przez długi czas był definiowany jako kapitan Manchesteru United, a po zabraniu tej roli musiał zbudować swoją wartość od nowa, już nie przez status, lecz przez postawę i grę.
To był moment przełomowy. Symboliczna utrata statusu lidera oznaczała, że jego rola w zespole została zredukowana do zawodnika rotacyjnego. Po tej decyzji Maguire znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Grał bardzo mało, był czwartym wyborem po Varanie, Lisandro Martinezie i Wiktorze Lindelofie. Mimo to Gareth Southgate nadal powoływał go do reprezentacji Anglii, podkreślając jego niezastąpione doświadczenie. I w tamtym momencie właśnie, kiedy Erik ten Hag reorganizował drużynę, była możliwość transferu do West Hamu. Deal był już praktycznie dopięty, ale Harry z tego nie skorzystał. Powiedział, że chce zostać, chce walczyć o miejsce i chce się odbudować po tym wszystkim, co go wcześniej spotkało. Bo w świecie, w którym każdy krzyczy, on zaczął odpowiadać ciszą. Treningi, ciężka praca, zero medialnych wynurzeń, odcięcie się od całego tego szamba związanego z mediami społecznościowymi oraz praca nad samym sobą, by udowodnić wszystkim, że się mylili. Maguire nie poddał się presji. Zamiast tego skoncentrował się na poprawie warunków fizycznych, pracując nad mobilnością, szybkością reakcji i wydolnością, technicznych aspektach gry obronnej, poprawa pozycji, komunikacja z partnerami w obronie, lepsze przewidywanie akcji zawodnika oraz aspektach psychicznych, zaakceptowanie, że błędy będą się zdarzać, ale ważne jest, jak zareagować. Liczyło się dla niego tylko jedno: powrót do głównego składu Manchester United i pokazanie swojej wartości, jak i oczyszczenie swojego imienia z tych wszystkich obelg, które rzucano w jego stronę. W okresie od jesieni 2003 roku do wiosny 2024 roku Maguire wykorzystał każdą szansę, gdy kontuzje Varana i Martineza otworzyły mu drzwi do składu. Stopniowo odzyskiwał pewność siebie w kluczowych meczach Premier League i pucharowych. Notował solidne występy, strzelał gole dające remis lub prowadzenie, m.in. z Sheffield United i FC Kopenhagą. Ponadto został również wybrany kilkukrotnie zawodnikiem meczu. Ten Hag publicznie pochwalił jego postawę, mówiąc: Harry nigdy się nie poddał. Jego charakter i profesjonalizm są przykładem dla wszystkich. Jesienią 2024 roku po zwolnieniu Erika ten Haga na jego miejsce przychodzi Ruben Amorim i właśnie wtedy punkt zwrotny w jego karierze, ponieważ Ruben Amorim zauważa w nim idealnego gracza do jego taktyki, do jego sposobu grania, mianowicie umieszcza go na środku defensywy z 3 obrońcami, gdzie on ma być tym centralnym. Amorim powiedział: Harry jest znów liderem, może nie ma opaski, ale ma autorytet. W styczniu 2025 roku klub przedłużył z nim kontrakt do 2026 roku, co było najlepszym dowodem odzyskania zaufania. Więc zaczął zbierać minuty, zaczął osiągać rytm meczowy, pomagał drużynie, w której był chaos zostawiony po odejściu Erika ten Haga. Mieliśmy wiele kontuzji, mieliśmy wiele negatywnych momentów, które trzeba było przejść, więc Harry mógł się pokazać jak cichy bohater. I zrobił to pierwszy raz w meczu z Porto, w którym zdobył wyrównującą bramkę, na którą nasza drużyna zasłużyła. Kamery na niego, Harry w świetle reflektorów, w blasku fleszy, każdy krzyczał jego imię. Ta lodówa, ten kloc ratuje nas, ratuje nasz honor w europejskich rozgrywkach. Później kolejnego zwycięskiego gola Harry Maguire zdobył przeciwko swojej byłej drużynie, bowiem strzelił bramkę na wagę zwycięstwa w 93 minucie przeciwko Leicester. Kolejnym zwycięskim golem popisał się w meczu przeciwko Ipswich. Zdobył go w 47 minucie. Nikt nie wie, jaką ulgę wtedy poczuł w tamtym momencie Harry Maguire. Po tym meczu głównie wśród fanbase'u kibiców, wśród krytyków oraz ludzi związanych z Manchesterem United zaczął zbierać coraz więcej minut w Premier League, aż przyszedł w końcu mecz z Lyonem. Dwumecz z zespołem Lyonu był najbardziej przewrotnym meczem chyba jaki kiedykolwiek widziałem. Emocje, które mu towarzyszyły, były nieopisane i w momencie, w którym przegrywaliśmy, to znowu Harry Maguire swą głową, o której wspominał zawsze, że mają tak wielką, że piłka nie może się od niej nie odbić, daje nam prowadzenie, daje nam zwycięstwo.
I był z tygodnia na tydzień coraz większy, coraz pewniejszy. Już się z niego nie śmiano, a jednak widziano w nim ostoję naszej defensywy. I wiecie, to nie była tylko poprawa jego formy, to była całkowita przemiana jego charakteru. I w szatni Manchesteru United Harry znów cieszył się olbrzymim szacunkiem. Bruno Fernandes po jednym z meczów powiedział w pomeczowej konferencji, że jego podejście jest wyśmienite, że jest prawdziwym profesjonalistą. I myślę, że znaczyło to dla niego dużo więcej niż wszystkie inne nagłówki. I po meczu z Brentford Harry powiedział: przestałem sprawdzać social media, przestałem przejmować się tym, co ludzie tam piszą. Skupiłem się tylko na tym, co moi koledzy z szatni myślą. Brzmi banalnie? Totalnie nie. Jeśli przez 2 lata jesteś obiektem drwin, każdy z ciebie szydzi i życzy ci wszystkiego, co najgorsze, to przestaje być to banalne. Bramka Harego dała również nam wyrównanie w spotkaniu z Grimsby Town. To, jak on się podniósł, jaki progres zaliczył, który raz on nas znowu ratuje. Znowu to robi i to jeszcze w jakim meczu, słuchajcie, z Liverpoolem! Harry Maguire! Z Liverpoolem na Anfield Road! Harry Maguire daje nam zwycięstwo w 84 minucie na Anfield Road. Pierwszy raz od 2016 roku. Znowu Harry Maguire w centrum uwagi. W przeciągu tych ostatnich lat Harry Maguire dał nam 4 zwycięskie bramki i dorzucamy do tego jeszcze 2 bramki, które dały nam remis w też ważnych spotkaniach, więc zobaczcie, jak trwoga to do Maguire'a. I wiecie, no radość po tym golu Harry'ego Maguire'a w meczu z Liverpoolem była tak nieopisana, była tak wielka, jakby ten stadion miał zaraz wybuchnąć. Po prostu, wiecie, byliśmy na wyjeździe, było nas mniej, ale zagłuszyliśmy totalnie wszystkich Liverpoolczyków, którzy byli na tym stadionie, a było ich od groma, było ich wielu. Manchester United przejął Anfield, wygrał na najtrudniejszym terenie na świecie. To jest... brak mi słów. I Harry, który był wcześniej symbolem błędów, symbolem kpin, drwin, staje się cichym bohaterem, który dał zwycięstwo Manchesterowi United na Anfield od 2016 roku. Po meczu również zachował klasę, zachował skromność, nie unosił się pychą, nie dawał jakichś pstryczków w nos, jakichś takich, wiecie, negatywnych komentarzy w stronę swoich hejterów, w stronę osób, które go mieszały z błotem. Zachował się totalnie jak profesjonalista, jak facet z klasą. No i internet znów eksplodował, tylko tym razem na szczęście w tą dobrą stronę, gdzie każdy go zaczynał wielbić, doceniać i szanować. I z tych negatywnych memów przeszliśmy na highlighty, które pokazują, jak Harry Maguire jest zajebisty. Super Harry Maguire, Maguire Hero. Niesamowita historia, coś pięknego. Także historia Maguire'a to nie tylko opowieść o piłce nożnej. To studium presji, hejtu i odporności psychicznej. W czasach, gdy każdy może opublikować swoją opinię, a twoje błędy stają się wiralem po sekundzie, on pokazał, że da radę to przetrwać. Nie przez PR, nie przez wymówki, ale przez cichą pracę nad sobą. Dziś Harry Maguire już nie jest memem, jest symbolem odkupienia. Pokazuje, że w świecie, w którym naprawdę bardzo łatwo kogoś zniszczyć, wciąż można wrócić. I jeśli kiedykolwiek ktoś ci powie, że nie da się czegoś zrobić, to pokaż mu tę historię. Człowiek, który przeżył każdy nagłówek, każdy mem, każdy gwizd, każdy hejt i wciąż stoi, bo prawdziwi obrońcy nigdy nie odpuszczają. Po fantastycznym meczu Harry'ego Maguire'a, w którym zdobył zwycięską bramkę na Anfield Road przeciwko Liverpoolowi, został wybrany graczem kolejki Premier League. Co tylko jeszcze bardziej pokazuje jego fenomen, w którym pokazuje, że mimo że jest w piekle, to potrafi się wyrwać do nieba. Przykład Harry'ego Maguire'a pokazuje, że granica między kibicowaniem a nękaniem staje się coraz bardziej rozmyta, a konsekwencje tego ponoszą realni ludzie, nie memowe postacie. Od zera do bohatera. Harry Maguire, historia prawdziwa.